Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy pyszny obiad. Pierogi, ale z nadzieniem ziemniaczano-pieczarkowym. Są po prostu pyszne. Do tego smażone pieczarki na masełku jako okrasa i mamy naprawdę rewelacyjny obiad. Pysznie smakują, popijane czerwonym barszczykiem. Sprawdzą się również na święta, jeśli ktoś akurat nie lubi pierogów z kapustą i z grzybami. Fajna odmiana. I są równie pyszne. I gotowane, i podsmażane. Polecam gorąco. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od ugotowania ziemniaków. Kilogram ziemniaków obrałam i gotuję do miękkości w osolonej wodzie. Następnie odcedzam i studzę. 800 g pieczarek musimy zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Do rondla daję łyżkę solidną masła i odrobinę oleju, żeby masło mi się nie paliło. I będę na tym podsmażać jedną pokrojoną w kostkę cebulę. Jak się ładnie zeszkli, to dodaję pieczarki. Smażymy na jak największym ogniu, żeby pieczarki się szybko przysmażyły, a nie puściły za dużo wody. Dodajemy również 3 ząbki czosnku i smażymy jeszcze chwilę. Tak, żeby pieczarki się troszkę przyrumieniły i odparowały z całego nadmiaru wody. Podsmażone i odparowane pieczarki wyłączamy i studzimy. Ziemniaki już całkowicie wystygły. Możemy je porządnie stłuc tłuczkiem lub przecisnąć przez praskę. To już jak wolicie. Przerzucamy do dużej miski i mieszamy z pieczarkami. Doprawiamy teraz do smaku porządnie solą i pieprzem. Dodajemy również granulowany czosnek, około 1 łyżeczkę. I mieszamy wszystko dokładnie. Na koniec spróbujcie jeszcze, czy nie trzeba jeszcze czegoś dodać. I gotowe. Przygotujemy teraz ciasto na pierogi. Mam tutaj 750 g mąki pszennej. Dodam sobie do niej około 1,5 łyżeczki soli, około 2 łyżek oleju i jeszcze gorącą wodę. To jest 1,5 szklanki, czyli około 375 ml. Mocno gorącej. Dolewamy i wyrabiamy ciasto. I gotowe. Ciasto przekładam na stolnicę podsypaną mąką i dociskam najlepiej szklaną miską. Zostawiam na jakieś 10 minut, żeby się zaparzyło. Po tym czasie ciasto robi się fajnie miękkie. Odkrajam jakąś część, na przykład pół i wałkujemy, cieniutko jak na pierogi. Nie wałkuję całego ciasta naraz, bo nie zmieści mi się na stolnicy i niepotrzebnie będzie wysychać. Wykrajam kółka, u mnie o wielkości 6 cm. Oczywiście możecie mniejsze lub większe, to już jak wolicie. Ja zawsze nakrywam sobie część ściereczką, żeby mi nie obsychały. Nakładamy łyżeczkę farszu na kółeczko i zlepiamy jak tradycyjne pierogi. Z tym farszem naprawdę fajnie się lepi. Gotowe pierożki układamy na deseczce obsypanej mocno mąką. I robimy kolejne. Skrawki ciasta niewykorzystane zbieram i również odkładam pod miskę, żeby nie obsychały niepotrzebnie. Ponownie wybieram kawałek ciasta spod miski i wałkuję. I robimy dalej. Aż skończy się farsz lub ciasto. Z tej porcji wychodzi naprawdę sporo pierogów. Dla całej rodziny.
Przygotujemy teraz okrasę do naszych pierogów. Pieczarki 20 deko kroję w cienkie plastry. Na patelnię znowu łyżka masła i odrobina oleju, żeby nam się nie paliły. Wrzucam jedną cebulę pokrojoną w kostkę i na małym ogniu będę ją podsmażać, żeby mi się tylko zrumieniła. Do zrumienionej cebulki dodaję pieczarki. Smażymy chwilę na największym ogniu, aż nam się ładnie podrumienią. Wtedy dodajemy jeszcze dowolną ilość masła, żeby było trochę tłuszczyku do pierogów. Możemy dać 2, 3, 4 łyżki. Solimy do smaku i gotowe. I po minutce lub 2 wyłączamy. Teraz w dużym garnku zagotowałam wodę. Osolę ją i będę gotować nasze pierogi. Oczywiście partiami. Nie wrzucajcie za dużo naraz, żeby nam się nie rozgotowały. Zamieszam i pod przykryciem gotuję, aż mi wypłyną. Od wypłynięcia około 2 minutki i możemy wyciągać. I wrzucamy kolejne. Jeszcze tylko polać masełkiem z pieczarkami i gotowe. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowały. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!